Cześć, dziś opowiem Wam, jak krok po kroku zbierałem i przygotowywałem żołędzie do jedzenia. Od momentu zbioru aż po gotowe dania na talerzu. Więc zacząłem oczywiście od zbioru żołędzi z dębów, w moim przypadku szypułkowych. Dużą część zebrałem bezpośrednio z gałęzi, jak widzicie, zielonych, ale lepiej zbierać dojrzałe, które same opadną, bo mają więcej skrobi, a mniej tanin, czyli tej charakterystycznej goryczki. Zbieranie zielonych żołędzi zemściło się na mnie w taki sposób, że znacznie wydłużyło proces odgoryczania. Po przyniesieniu żołędzi do domu powiesiłem je w przewiewnym worku do suszenia, gdzieś mniej więcej na tydzień. Przez ten czas żołędzie zaczęły już lekko brązowieć, dojrzewać. Po wysuszeniu zrobiłem test wody, czyli wrzucałem je do miski z wodą, pokażę Wam to później, żeby oddzielić dobre od robaczywych. Te, które wypływają na wierzch, są zepsute, robaczywe, niedobre, od razu do wyrzucenia. Zostawiamy tylko te ciężkie, które opadają na dno. I tak zrobiłem. Następnie każdego żołędzia trzeba obrać z tej twardej łupinki. Użyłem do tego zwykłego noża. Po prostu odcinałem tą część, gdzie jest czapeczka, a potem już łatwo było dobrać się do reszty skorupki, łupinki. Po obraniu zostało już tylko samo wnętrze, czyli ta właściwa część jadalna, która jest bogata w skrobie, ale jest też gorzka i tą gorycz, tą taninę trzeba usunąć. Jest nie tylko gorzka, ale i w większych ilościach trująca. Pierwszy etap odgoryczania miał być jedyny. To było odgoryczanie na zimno. Czyli po prostu zalałem żołędzie zimną wodą i zmieniałem tę wodę 2 razy dziennie. Miało to trwać od 3 do 5 dni. Po 6. dniu okazało się, że żołędzie są nadal gorzkie, gorzkawe, więc przeszedłem do kolejnego etapu niezaplanowanego, czyli do odgoryczania na gorąco. Po prostu gotowałem żołędzie, też zmieniając wodę 6 razy, odlewając i wlewając świeżą. I w tym momencie żołędzie straciły swoją gorycz i to jest właśnie ważne, że to nie sam czas czy ilość zmienionej wody decyduje, tylko smak. Jeżeli znika gorycz, to wtedy można jeść. Oczywiście w związku z tym gotowaniem żołędzie po prostu stały się już bardzo miękkie. Rozgniotłem je tłuczkiem drewnianym w coś w rodzaju kaszy gruboziarnistej. No i wtedy zaczęła się zabawa w kuchni. Pierwszy posiłek to było coś w rodzaju owsianki, czy raczej żołędzianki. Do tych krup z wodą dodałem na osobnych talerzykach smażone pieczarki i osobno podsmażone na maśle resztki leszcza z obiadu z poprzedniego dnia. I wyszło naprawdę sycące śniadanie. Proste, ale takie konkretne. Na kolejny posiłek z żołędzi przygotowałem naleśniki. I tu znowu popełniłem błąd. Do masy naleśnikowej trafiły ugotowane żołędziowe krupy, mąka orkiszowa, mleko, jajko, soda oczyszczona i sól. I ważna uwaga, bo powinienem był zakwasić sodę jogurtem, albo maślanką, albo sokiem z cytryny, ale dowiedziałem się o tym dopiero po fakcie. Mimo to naleśniki wyszły całkiem puszyste, więc nie jest źle, nie było źle. Nie wyszły, przyznam się, idealnie, ciutkę się te naleśniki rwały, aczkolwiek nie rozciapywały się jakoś specjalnie. Pewnie za mało mąki orkiszowej dałem, bo ona słabiej wiąże niż zwykła pszenna, ale smakowały całkiem dobrze, szczególnie z dodatkiem miodu. A pozostała część żołędzi czeka jeszcze w lodówce na jutrzejszy gulasz z jeleniny, bo mięso z jelenia to też dzikie żarcie, chociaż w moim przypadku nie jestem myśliwym, kupione po prostu w Auchan. I tyle. Jeśli podobał Ci się ten filmik, polajkuj, zasubskrybuj i do usłyszenia następnym razem. Cześć!